To była jakaś taka historia, sprawca niepoczytalny zaatakował dziecko nożem, coś tam, jakaś taka straszna historia. I mi się udało dotrzeć do jego żony. I ta żona, co było dziwne, bo zazwyczaj w takich sytuacjach rozmawia się z drzwiami. No, zmiana z radia na telewizję spowodowała, że nagle zacząłem robić krótsze formy, zupełnie inny zakres tematów, brak tej wolności, brak dowolności. Zdecydowanie to są emocje w takiej sytuacji już nas obojga i mojej rozmówcy. I po tej rozmowie ona żyła jeszcze chyba 2 tygodnie, ale się zechciała opowiedzieć właśnie, gdyby to ode mnie zależało, puściłbym to w całości. To było coś unikatowego absolutnie, tak? I to właściwie bez cięcia żadnego, tak? Gdyby nie mrok, nie widzielibyśmy światła, tak? To jest na tej zasadzie, że spotykasz jakichś ludzi, jakichś sprawców rzeczy, to ciężko czytać sentencje wyroków nawet. Z czasem uświadomiłem sobie, że to jednak jest wszystko kwestia warsztatu reportera. Ci ludzie mają potrzebę powiedzieć o tym. Zdarzyła mi się taka sytuacja, kiedy jeden z rozmówców w wypadku samochodowym zginęła cała jego rodzina i on mówi o tym, że strasznie mi dziękuję za to, że on mógł mi to opowiedzieć. Rozmawiałem ze znajomymi tych rodziców, no przesiąka się tymi emocjami. To jest coś takiego, że przesiąka się tym zdarzeniem, tymi emocjami, tym wszystkim. My tam wchodzimy bez żadnej zapowiedzi, świecimy mu tym światłem takim, który zakłada na kamerę, to się nazywa Sangan i ten urzędnik nagle sobie uświadamia, że przecież jego obejrzy kilka milionów ludzi w telewizji. Czasem opowieść jednego człowieka potrafi być na tyle piękna, wzruszająca, unosząca albo ciężka gatunkowo. W każdym razie to są losy. Ten człowiek powierza nam swoje losy i my to pokazujemy światu, ty i twój rozmówca. Nie chcę powiedzieć, nie chcę użyć określenia to, co z niego wydobędziesz, tak? To, co on będzie chciał ci powiedzieć. To często są ludzie, których nigdy nikt nie kochał, tak? I oni nie wiedzą, że jest ktoś taki, kto ich kocha. Każdemu, kto mnie o to pyta, dlaczego wierzysz w Boga, albo dlaczego w ogóle gadasz takie, często pytają głupoty, no ktoś bez szacunku się odnosi do tego i ja wtedy mówię, wiesz co, bo ja nie mogę nie wierzyć w Boga. Od oceniania naszego poczynania, naszych działań jest Pan Bóg. Ja służbowo, chociaż to ciężko powiedzieć, że tylko służbowo, no bo jestem reporterem, tak? Bo zajmuję się tym od 20 lat i to nie jest to tylko tak, że jest to moja praca, sposób na przeżycie, na utrzymanie się, ale przede wszystkim pasja i w ogóle sposób patrzenia na świat. To jest o tyle charakterystyczne, że ja przez te 20 lat tej pracy to jest... charakteryzuje się głównie taką uciążliwością, że ciężko jest z kimś umówić na 100% na jutro na 12 na przykład, bo w każdej chwili może zadzwonić producent naczelny i powiedzieć, coś się gdzieś wydarzyło, jedź. I tak to przez te lata wygląda. Myślałem, że czasem to się może zmieni, ale niestety cały czas tak to jest. Albo niestety, no ja to w sumie lubię, tak? I przez pierwszą część zdobywałem, uczyłem się tego. Pierwszym, jak ten zawód znalazł mnie bardziej może niż ja jego, bo w czasie studiów na politologii trafiłem na praktykę studencką do Polskiego Radia. I tam było do studia reportażu i dokumentu i tam przez 3 miesiące trwała ta praktyka i to miało się zakończyć z przygotowaniem własnego reportażu. Oczywiście nie na antenę, tylko tak po prostu, żeby ta pani redaktor naczelna mogła tego posłuchać. No i ona posłuchała tego reportażu. Mi się jakoś tak złożyło, że w ciągu tych 3 miesięcy tej praktyki mój przyszywany dziadek, czyli ojciec mojego ojczyma, zorganizował taki wyjazd na groby pomordowanych oficerów do Charkowa. Tam również mój pradziadek też leży na tym cmentarzu. No jechałem tym pociągiem do tego Kijowa. To strasznie daleko. No i przypomniałem sobie, że mam ten mikrofon z tym mini dysk był wtedy, z tym mini dyskiem. No i mówię, pogadam z tymi ludźmi, może coś się z tego zrobi, tak? No i te opowieści były takie, że ten reportaż do dzisiaj w rocznicę katyńskie Polskie Radio emituje, tak? Że no, wtedy ta szefowa ówczesna posłuchała tego, co ja zmontowałem, a już wcześniej gdzieś tam z realizacją dźwięku jakoś miałem do czynienia, więc z tym montażem nie miałem dużego kłopotu. Ona posłuchała tego, pamiętam, że uroniła łzę też i mówi, że może pan by chciał u nas pracować. Ja mówię, w sumie czemu nie? No i tak to się zaczęło i no, w Polskim Radiu spędziłem ponad 10 lat.
w studiu reportażu i dokumentu. I to było o tyle ważne doświadczenie, że tak naprawdę no nie tylko sami reportażyści radiowi mówią, ale w ogóle mówi się o tym, że reportaż radiowy to jest jeden z najtrudniejszych gatunków dziennikarskich ze względu na to, że ciężko jest utrzymać, jak słucha się dzisiaj radia, ciężko jest utrzymać człowieka przy odbiorniku, w którym jest słowo, a nie muzyka. Ciężko jest utrzymać słuchacza, odbiorcę przy takim odbiorniku dosyć długo. Jeżeli ktoś za długo gada, to ktoś przełącza stację. No więc trzeba skonstruować opowieść w taki sposób, żeby stworzyć teatr wyobraźni, że nie dość, że on będzie chciał tego słuchać, to jeszcze będzie w stanie, słysząc to, co słyszy, wyobrazić sobie to wszystko, o czym jest opowiadane, że i ta architektura dźwiękowa spowoduje, uruchomi tę wyobraźnię, stworzy obraz, tak? To jest rzeczywiście trudna robota i takie formy dokumentalne, radiowe, 40-minutowe, godzinne, no to jest bardzo dobre na początek. Chociaż oczywiście zrobić coś takiego, no to jest ogromna sztuka. Także miałem dużo szczęścia, że trafiłem w takie miejsce i że mogłem się uczyć najlepszych, no bo to były... Tą redakcją zarządzała wówczas kobieta, która zdobywała nagrodę Prix Italia wielokrotnie. To była nagroda, to jest taka nagroda, która się mówi Oscar dla dokumentalistów, tak? Czyli takie bardzo ważna nagroda, bardzo ważne. No, więc osoby, które miały ten fach opanowany i były bardzo dobre w skali świata, można powiedzieć. No i stamtąd po jakimś czasie, no jak już się okazało, że pracowanie w radiu, no to owszem jest fantastyczna przygoda i pewnie gdyby nie jakieś realia ekonomiczne, to ja bym nigdy nie rezygnował z tej pracy, no bo to było, myśmy mieli do wyboru jako studio reportażu 4 anteny Polskiego Radia. I zależy się od tego, o czym była ta opowieść. Ta antena gdzieś tam była wypełniana, to znaczy była 4 Polskie Radio, czyli takie troszeczkę bardziej młodzieżowe, 3, zapraszam do 3, tam 15-minutowe reportaże, no takie w klimacie tego popołudnia radiowego, no i poważniejsze jakieś rzeczy dotyczące sztuki, 2 radiowa i jeszcze, no i 1, tam jakiś magazyn reporterów bez znieczulenia, czyli już takie dziennikarstwo trochę bardziej zaangażowane, śledcze, jakieś takie sprawy trudniejsze z gośćmi studiu, jakimś komentarzem, no ale też takie duże formy dokumentalne właśnie, gdzie można było pochylić się nad, opowiedzieć. To jest to, czego teraz mi brakuje, bo później po tych 10 latach przeniosłem się do telewizji. Różnica dla mnie główna była taka, że w tej chwili rozmawiając z kimś nie mogę skupić się na człowieku, tylko muszę skupić się na sprawie. I ta sprawa, zdarzyło mi się na przykład koło roku temu, w zeszłym roku to się działo, spotkałem, tu była jakaś taka historia, sprawca niepoczytalny zaatakował dziecko nożem, coś tam, jakaś taka straszna historia i mi się udało dotrzeć do jego żony. I ta żona, co było dziwne, bo zazwyczaj w takich sytuacjach rozmawia się z drzwiami, zaprosiła mnie do środka do siebie do domu i zaczęła opowiadać o tym związku z tym schizofrenikiem. I to było, ja nagrałem tej rozmowy, nie wiem, około 20 minut. Nasz format antenowy to jest 6, a ja bym, gdyby to ode mnie zależało, puściłbym to w całości. To było coś unikatowego absolutnie, tak? I to właściwie bez cięcia żadnego, tak? I tego zaczęło, bo tak jak mówię, po tych 10 latach pracy w radiu, realia między innymi ekonomiczne, bo się okazało, że to jest dość kosztowne hobby, pracowanie w Polskim Radiu, zmusiło mnie do przeniesienia się do telewizji komercyjnej i jest taki magazyn, który nazywa się Interwencja. I no to jest bardzo określony format, bardzo określony jest odbiorca tego programu, bardzo są rygorystyczne realia, jeśli chodzi o dobór tematów, tak? No i tutaj już nie można pozwolić sobie na wielogodzinne rozmowy z bohaterami, którzy są ciekawi, nie można tak naprawdę zrobić czegoś, co w Polskim Radiu było takim, w tej wolności, w tym reportażu radiowym można było na przykład opowiedzieć historię przez 20 minut głosem jednego człowieka, tak? I w telewizji nie ma szans na coś takiego. Tamto medium jest drastycznie inne. Czasem opowieść jednego człowieka potrafi być na tyle piękna, wzruszająca,
unosząca albo ciężka gatunkowo. W każdym razie to są losy. Ten człowiek powierza nam swoje losy i my to pokazujemy światu, więc jest to też odpowiedzialne. Niemniej no tutaj ta praca okazała się być zupełnie inna. Te jakieś umiejętności warsztatowe, reporterskie, radiowe troszeczkę zeszły na dalszy plan, jeśli chodzi o prowadzenie rozmowy takiej w rozumieniu wydobywania emocji czy otwierania rozmówcy. Tu nie ma na to czasu. Tutaj jest tak, że mamy jakąś sprawę, rozmawiamy o czymś bardzo konkretnie. Oczywiście często jest tak, że, bo to są sprawy bardzo drastyczne, tak? Więc często jest tak, że no nie trzeba jakoś specjalnie, że ci ludzie mają potrzebę powiedzieć o tym. Zdarzyła mi się taka sytuacja, kiedy jeden z rozmówców w wypadku samochodowym zginęła cała jego rodzina i on mówi o tym, że strasznie mi dziękuję za to, że on mógł mi to opowiedzieć, bo to było dla niego odciążające, że ja nie przerywałem, że ja go posłuchałem, że on miał szansę mówić o tym i to mi przypomniało taką historię z kolei sprzed wielu lat z Polskiego Radia. 27-letnia dziewczyna, która umierała na raka żołądka w jakimś takim stanie terminalnym i po tej rozmowie ona żyła jeszcze chyba 2 tygodnie, ale się zechciała opowiedzieć właśnie, to ważny walor profilaktyczny, tak, że pewne rzeczy nie bagatelizować, że medycyna to niekoniecznie zawsze są prawa wielkich liczb, że nie zbagatelizowano te pierwsze objawy i mówi, że po tej rozmowie skończyliśmy rozmawiać, ona mówi, że strasznie mi dziękuję za to, że to jej chorowanie może być komukolwiek do czegoś potrzebne, tak? Że to jest dla niej bardzo ważne, że jest mi wdzięczna za to. No, to było dla mnie takie kłopotliwe, tak? Nie wiedziałem, jak się odnieść do tego, a później zrozumiałem, że faktycznie, że to jest część tej misji, tego, co my robimy, że to jest duża odpowiedzialność, że ci ludzie powierzają nam swoją historię, tak? Że to jest niesłychanie istotne. I no, zmiana z radia na telewizję spowodowała, że nagle zacząłem robić krótsze formy, zupełnie inny zakres tematów, brak tej wolności, brak dowolności, inny w ogóle sposób myślenia o montażu tych materiałów, no bo to wszystko jest ciach, 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 obrazek jeszcze, który często wydaje mi się zupełnie zbędny, ale nie mówcie o tym mojej szefowej. W każdym razie no nagle się okazało jednak, że radio, odbiorca reportażu radiowego to jest odbiorca, który tych ludzi, tego słucha znacznie mniej ludzi niż ogląda telewizję, szczególnie no, chyba największą komercyjną telewizję w Polsce, jeśli chodzi o zasięg i odbiorców, czyli Polsat. I tu się nagle okazało, że w tym magazynie, który nazywa się Interwencja, to faktycznie tak jest, że my gdzieś jedziemy. Pisze do nas jakiś człowiek, który znalazł się w sytuacji, w której wyczerpał wszystkie instancje sądowe, administracyjne, jest w okolicznościach, w których już nie może liczyć na pomoc z żadnej strony. Jest w sytuacji bez wyjścia. No i wtedy dzwoni, pisze do nas ktoś taki, nie bardzo licząc na cokolwiek, a my jedziemy tam na miejsce i okazuje się, że ci urzędnicy, którzy popełnili jakiś błąd na jego niekorzyść, którzy wykazali się jakąś bezdusznością, czy przepisy, które się okazały jakoś źle zinterpretowane, tak? Że to można wszystko odkręcić, że to jest wszystko do załatwienia, że to są sytuacje, w których faktycznie, jeżeli ten urzędnik, my tam wchodzimy bez żadnej zapowiedzi, świecimy mu tym światłem takim, które się zakłada na kamerę, to się nazywa Sangan i ten urzędnik nagle sobie uświadamia, że przecież jego obejrzy kilka milionów ludzi w telewizji. Jeżeli on będzie stał na swoim nie do końca mądrym stanowisku czy uczciwym, no to pół Polski się o tym przekona i to może nie do końca dobrze. I nagle się okazuje, że te sprawy można załatwić. To było dla mnie, kiedy się okazało, że to jest taka czwarta władza. Rzeczywiście, że faktycznie można pojechać i pomóc ludziom. I to są okoliczności, w których można komuś uratować, jeśli nie życie, bo i takie sytuacje się zdarzały, to nie wiem, majątek, pomóc komuś po prostu, wybawić go z jakiejś opresji czy kłopotów, to pomyślałem sobie,
Gdybym miał robić tę telewizję tylko ze względów takich warsztatowych, czy podchodzić do tego w sposób taki czysto, no robić tak jak sztukę, tak jak te reportaże radiowe, to absolutnie nie, to w ogóle nie jest sztuka. Ale jeżeli się okazuje nagle, że na przykład duży bank, który w sposób taki absolutnie lakoniczny nie uznał reklamacji jakiegoś pana, któremu się włamano na konto, nagle zmienia tę decyzję, zwraca mu wszystkie pieniądze z setkami, jeszcze go przeprasza, to pomyślałem, okej, warto to robić, to jest w porządku, ta robota ma sens, tak? Te telewizje jednak, mimo że to troszeczkę, myślę, w najbliższych latach będzie medium umierające jednak, no bo młodzi ludzie już rzadko miewają telewizory w swoich domach, a już na pewno rzadko oglądają takie programy, to jeszcze cały czas te oglądalności i zasięgi nie są takie niskie i bardzo dużo ludzi cały czas tę telewizję ogląda i no przede wszystkim jest to narzędzie takie, którym my możemy tu operować, czyli no fakt, jeśli instytucja nagle poczuje, że media patrzą jej na ręce, że tutaj już nie można robić rzeczy lekkomyślnych albo iść na skróty w jakiejś sprawie i to pomaga jakiemuś człowiekowi, który został przez tę instytucję skrzywdzony, no to zdecydowanie to jest misja, tak. To tutaj myślę, że warto to robić. No, różnica w intymności tych rozmów jest drastyczna, no bo tutaj mam mikrofon, jestem ja i rozmówca. Ale znaczy, to było moje takie początkowe wrażenie, że faktycznie tak jest, że sama sytuacja, w której przyjeżdżamy z ekipą do mieszkania jakiegoś człowieka i trzeba rozłożyć światło i te dźwiękowiec podłącza te przewody i to wszystko trwa i ten człowiek, te emocje w tym rozmówcy zaczynają stygnąć. Na początku mnie to jakoś irytowało, a później z czasem uświadomiłem sobie, że to jednak jest wszystko kwestia warsztatu reportera. To znaczy, jeżeli ty jesteś w stanie te rozmowy poprowadzić w taki sposób, że to nie ma znaczenia, czy tam jest ta kamera, czy jej nie ma. Są oczywiście okoliczności, w których no, ta praca ma też taki charakter, nazwijmy to operacyjny, to znaczy tropimy przestępców jakichś, tak? I wtedy używać tych kamer w ogóle w sposób nieoficjalny. To jest jeszcze co innego. Ale jeśli chodzi o różnicę między radiem, na tle, faktycznie był taki moment na początku, że myślałem sobie, że to jest, jak można tak pracować, tak? A później stwierdziłem, już doszedłem do tego właśnie, to też ta pani, żona tego schizofrenika na przykład, to był taki moment, w którym uświadomiłem sobie, że to nie ma znaczenia, że tak naprawdę w pewnym momencie zostajesz ty i twój rozmówca i nie chcę powiedzieć, nie chcę użyć określenia to, co z niego wydobędziesz, tak? To, co on będzie chciał ci powiedzieć. No różnie to działa. Jeżeli komuś opowiadamy o swoim problemie, to są dwie możliwości. Albo pozbywamy się ciężaru z tym związanego, albo nakręcamy w sobie emocje z tym związane, co gorsze, tak? I to też zależy od prowadzącego rozmowę w dużej mierze. I zawsze staram się, jeżeli ktoś jest czymś zbolały w wyniku znajdowania się w jakichś okolicznościach, czy dotyka go jakiś problem, czy nie wiem, stracił dziecko, co wydarzyło się coś strasznego, tak? To gdzieś tam i płaczę w czasie tej rozmowy. Nigdy nie zostawiam takiego rozmówcy z tą łzą, ale jeżeli płaczę, to pozwalam się wypłakać, tak? To jest zdecydowanie to są emocje w takiej sytuacji już nas obojga. I mojej rozmówcy, tak? To nie może być tak, że ja napiszę na kartce pytania i tam usiądę i prawda, przeczytam te pytania, a on odpowie. To jest to, i to pierwsza szefowa mnie tego uczyła, operowanie żywą materią. To znaczy gdzieś w odpowiedzi na to, co on mówi, w jaki sposób. Czasem słuchamy nie tego, co ktoś mówi, tylko czego nie mówi, mówiąc, tak? I to jest też szalenie istotne. W pewnym sensie to dużo ludzi, jak zacząłem pracować w tej telewizji, te historie były przez ten pierwszy, zresztą cały czas się zdarzają, a ostatnio trochę rzadziej, ale jeśli się jedzie na miejsce, ostatnio ta sprawa głośna, kiedy to mężczyzna w Poznaniu zasztyletował 5-letnie dziecko. Ja byłem tam na miejscu, rozmawiałem ze znajomymi tych rodziców, no przesiąka się tymi emocjami. To jest coś takiego, że przesiąka się tym zdarzeniem, tymi emocjami, tym wszystkim, musi rozmawiać z sąsiadami, z bliskimi, dociera się najbliżej jak się da tej sprawy, tak? I ludzi z nią związanych. I wiele osób, jak zaczynałem tę pracę, opowiadałem o tych historiach, pytało, jak sobie radzisz z tymi emocjami, tak? Bo ja bym nie mógł spać po czymś takim. A ja sobie tak zacząłem się zastanawiać, jak ja sobie z tym radzę. I później pomyślałem, działa we mnie jakiś taki
mechanizm wyparcia trochę, że jest coś takiego, że gdybyś mnie zapytał, co robiłem, jakimi tematami się zajmowałem w zeszłym miesiącu, wątpię, żebym sobie przypomniał. Musiałbym chwilę pomyśleć, ale są historie, które będę pamiętał do końca życia. I są historie, są bohaterowie, są fragmenty wypowiedzi tych ludzi, które cały czas mi dzwonią w głowie, tak? To są rzeczy, które zawsze będę pamiętał. Dzisiaj emitowałem reportaż o człowieku, który tam został dotknięty takim aktem wandalizmu. Taki człowiek dosyć biedny, który prowadził taki mobilny antykwariat, spalono mu samochód, w którym go prowadził. Ludzie dobrej woli kupili mu nowy, a później spalono mu go znowu w zeszłym tygodniu. No i puenta tego reportażu jest taka, że on się nazywa Włodek Książkowy, tak o sobie mówi, to jest jego pseudonim, mówi, że no i co, teraz znowu pada, dzisiaj znowu pada deszcz. I na co ja mogę liczyć, tak? I faktycznie ten deszcz pada, to stoisko spalone. No puenta jest, tak? I te puenty, te zdania pojedyncze, to się wszystko pamięta. No to oczywiście przywołuje też emocje. No. Są historie na tyle straszne, że nawet niektóre akta sądowe mam w galerii w telefonie, bo te akta czasem trzeba pojechać, sfotografować, gdzieś się tym posłużyć. I cały czas to mam, bo to są rzeczy takie, że unikatowe, w które ciężko byłoby uwierzyć, gdyby ktoś tego nie zobaczył. Tak? Niektórzy z moich kolegów w tej branży przez wiele lat pracowania, przez cały nawet okres tej kariery mają coś takiego, że ja tu, prawda, jestem redaktorem i tutaj cieszę się autorytetem i budują dystans między sobą, nie tyle między sobą i nie tyle światem, co rozmówcami, no między wszystkimi, tak? Że on jest ważny, tu jest autorytet. To się może w urzędach i rozmawianiu, nie wiem, z kimś, komu trzeba wytknąć błędy, sprawdza, ale w rozmowie z kimś pokrzywdzonym, czy dotkniętym, czy w jakiejś opresji się znajdującym, to nie pomaga. Ja sobie to uświadomiłem jeszcze wcześniej tej praktyki w Polskim Radiu, tak? Że taki sposób bycia to jest coś, co zdecydowanie wiąże ręce w tej robocie i to nie ma sensu kompletnie, tak? I to było jedno z pierwszych moich doświadczeń. Jeszcze na etapie nagrywania tych rodzin katyńskich w tym pociągu, tak? Ja wtedy sobie to uświadomiłem i myślę, że no nie mógł być przełom, bo to był pierwszy reportaż radiowy, jaki robiłem w życiu, ale wtedy to zrozumiałem i później myślę, że mi się nie zdarzyło być w stosunku do bohatera jakimś napastliwym, czy może do ludzi, którzy faktycznie dopuszczali się jakichś bezeceństw. Rozmawiałem z nimi dosyć twardo, tak? Co nie znaczy, że w sposób jakiś taki odbierający im godność. To szacunek wobec rozmówcy to jest, nieważne kim ten rozmówca jest, tak? Czy chęć, czy ta nawet dociekliwość, czy ciekawość. Ja pamiętam, że kiedyś mi się zdarzyło, no to ciężka gatunkowo historia. Interpol prowadził jakieś śledztwo odnośnie p***li w sieci, tak? I trafiła tam taka opowieść, no i namierzyli jakiegoś faceta, który gdzieś tam jakąś taką treść opublikował. Facet był z miejscowości Świdnica. No i tyle wiedzieliśmy, tak? I ta policja weszła do niego. Okazało się, że on nie może odbywać kary pozbawienia wolności, ani nawet być zatrzymany, bo ma stwardnienie rozsiane i nie ma w Polsce jednostki penitencjarnej, która mogłaby takiego sprawcę przyjąć. Czyli on nie może odbywać kary. Faktycznie jest na przerwie w odbywaniu kary z powodu tej choroby za jakiegoś innego dziecka. Czyli do rozmiaru tej tragedii. No i mówię do mojej szefowej, czy się tym zająć. Zapytałem ją, ona mówi, znajdziesz go? Ja mówię, znajdę. Mimo, że widziałem tylko miasto, jakie to jest. Tam mieszka 120 000 ludzi, tak? Ale to powiedzmy nie jest kłopot duży, żeby tam po linijce do Kłębka ustalić adres takiego kogoś. No i poszedłem do tego faceta, no i udało mi się jakoś tak zrobić. No tutaj używałem oczywiście ukrytych kamer, tak? Ale mnie wpuścił do siebie do domu i ze mną rozmawiał. No to był człowiek, który zrobił coś strasznego. Coś strasznego, to było coś takiego i jeszcze w dodatku unikał kary. Każdy z tych internautów, którzy później komentowali ten reportaż, gdybym miał go na wyciągnięcie ręki, to bałem się, że mogłoby dojść do tragedii. A ja, mimo że wiedziałem, kim jest ten człowiek, co ma na sumieniu, za wszelką cenę i później sobie to uświadomiłem. Byłem tak niesłychanie ciekawy, co on ma w głowie, co nim powoduje, dlaczego tak jest, tak? Co takiego się musi stać, czy wydarzyć, żeby ktoś był w stanie zrobić coś takiego, tak? Co nie działa w człowieku, co działa nieprawidłowo. I myślałem sobie o tym. I później komentarze były takie napastliwe pod tym reportażem już umieszczonym w internecie.
komentarze były, kto to nagrywał i dlaczego mu tam nie urwał głowy. To ja sobie pomyślałem, no może gdybym mu urwał głowę, to niczego byście się nie dowiedzieli, tak? I to jest istotne, ale nawet w tej sytuacji wiedziałem, że po prostu no niezależnie od tego, czego ów człowiek się dopuścił i co zrobił, to jest człowiek, to jest jakaś unikatowa absolutnie historia, z którą nie mam do czynienia często przez całe życie, tak? I to jest... No i tyle, tak? I to z tej perspektywy należy patrzeć na to w tej branży, tak myślę. No to jest... Oczywiście mówię to na swoim przykładzie, nie uważam się za wzór, tak? Ale to spowodowało, że to się udało zrobić, tak? Tak sobie myślę często o tym w ten sposób, że... I to jest też niesłychanie istotne, że przecież gdyby nie mrok, nie widzielibyśmy światła, tak? To jest na tej zasadzie, że spotykasz jakichś ludzi, jakichś sprawców rzeczy, których ciężko czytać sentencje wyroków nawet, tak, za to, co ci ludzie zrobili. Rozmawiasz z kimś takim i no i dalej, wiesz, gdzieś jest świadomość, że to też jest dziecko Boże, tak? Że to jest człowiek w zasadzie równy tobie, tak? Że to nie jest jakoś tak, że ty jesteś kimś lepszym, bo jesteś dziennikarzem, który tu przyjechał z ekipą, samochodem oznakowanym, tylko jesteś takim samym człowiekiem jak on i on ma historię, którą ty chcesz pokazać światu i to nie twoją rolą jest ocenianie tego człowieka. To jest strasznie istotne, żeby to zrozumienie. Mam takiego kolegę w redakcji, który bardzo często takim jego sztandarowym pytaniem jest, trochę się z tego śmiejemy, czy panu nie wstyd? Albo określanie wręcz, pan nie ma honoru. To jest wstydliwe, to i tam. I sobie myślę zawsze, no nie powiedziałbym tak. To nie mnie oceniać, tak? To jest szalenie istotne. Często nawet jako chrześcijanie w wielu kościołach dochodzi do takiego paradoksu, że ludzie myślą sobie, że to oni są od oceniania innych. Możemy oczywiście rozumieć Ewangelię w taki czy inny sposób, możemy być z takiej czy innej denominacji, ale od oceniania naszego poczynania, naszych działań jest Pan Bóg. I to często są miejsca, w których gdzieś tam, zresztą bardzo łatwo nam się ocenia. To jest takie, że czasem na pierwszy rzut oka, tak? Czasem patrzymy i już sobie myślimy, że dobrze albo źle, tak? Trzeba... Ja zresztą sam tak mam, że czasem patrzę na kogoś i gdzieś tam od dzień dobry ktoś budzi twoją sympatię albo nie, tak? Ale to nie ma znaczenia, jakie emocje to we mnie budzi. Mogę sobie myśleć to czy tamto, może mi się zapalać taka czy inna lampka, ale na pewno nie jestem od oceniania tego człowieka, nie jestem od potępiania go, no muszę się dowiedzieć o nim jak najwięcej i gdzieś tam postarać się to zrozumieć, ale to przede wszystkim, jeżeli chrześcijaństwo jest tą ideą, która jest dla nas przewodnia, no to przede wszystkim muszę mieć w sobie miłość do tego człowieka. To bywa niełatwe. To bywa niełatwe. Zresztą to jest to najważniejsze z przykazań, tak? Historia, jeśli chodzi o obecność Boga w moim życiu, to jest mój pradziadek, o czym zresztą dowiedziałem się całkiem niedawno. Pradziadek Józef Czerski był pierwszym biskupem Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. I to było dla mnie takie wow, jak się dowiedziałem, no bo miał 8 dzieci i tylko mój dziadek był kompletnym ateistą. W ogóle nie zaangażowany w żadne sprawy religijne, wręcz obrażonym na to. I cała ta rodzina od strony mojego dziadka, czyli moja mama, to byli ateiści. No ale to pozostałe 7 rodzeństwa, no to już byli ludzie związani z tym kościołem takim czy innym. O mnie ten kościół, mogę tak powiedzieć, upomniał się, jak ja miałem 13 lat. I wtedy dopiero, bo rodzice oboje, i tata i mama byli oboje filozofami. Ojciec nawet pisał książki o świętym Augustynie, ale też był ateistą z przekonania. Nie wierzył w Boga. Uważał to wszystko, zwyciężył w tym... U filozofów często zwycięża rozum, tak? Ten rozum jest większy niż ta idea chrześcijańska, która wydaje mi się naiwna, tak? Albo za prosta, nie wiem.
jak to nazwać? Ja w każdym razie nie studiowałem filozofii, uciekłem katu spod toporami, może już na wysokości liceum miałem wymyślony temat doktoratu w tej dziedzinie. To jak się przyszło do wyboru studiów, to pierwszy mój kierunek to była Akademia Wychowania Fizycznego. W każdym razie ta Ewangelia upomniała się o mnie, Kościół upomniał się w wieku 13 lat i trafiłem na zimowisko do Wisły. No i tam, tylko to jest takie młodzieńcze, tak? Ale to jest to pierwsze ziarno, czyli to jest takie nawrócenie na takiej młodzieńczej, dziecięcej nawet ewangelizacji, tak? Bo człowiek ma 13 lat i, no i czuję te emocje z tym związane, tak? Na ile to jest mądre wszystko, ciężko powiedzieć. No ja po tym nawróceniu ochrzciłem się i byłem, to środowisko było dla mnie ważne, ci ludzie byli dla mnie ważni. Wręcz młody człowiek, ja pamiętam, że w tej chwili tego tak nie mam, ale kiedyś byłem takim, młodzi ludzie zaangażowani w te wszystkie wspólnoty religijne, takie czy inne, to są biblijni erudyci. Oni rzucają tymi wersetami na prawo i lewo, używają tego języka w rozmowie, on przesiąka to jest taki, staje się lifestylem, tak? Czyli sposobem na życie, jesteśmy ewangeliczni i to ma być widać, tak? No jest we mnie też, mam swoje zdanie na ten temat, ale to jest oczywiście absolutnie moje zdanie i staram się też, myślałem o tym dużo, że język to jest, z perspektywy pracy zawodowej uważam, że język to jest szalenie ważna rzecz i nie możemy używać go w sposób lekkomyślny czy pusty. To znaczy, jeżeli nie chcę tu podważać jakichś głębokich spraw teologicznych, ale mówienie, że król królów, czy ktoś z nas był pod rządami jakiegokolwiek króla kiedykolwiek? Czy w ogóle rozumiem, co to znaczy, tak? Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie oddanie chwały? To są moje pytania, które się we mnie rodzą. Nie oceniam nikogo tutaj, ale ja się staram pobijać. Jak rozmawiam z Panem Bogiem, to używam tego języka, którego używam jako ja, tak? To znaczy, to ja z nim rozmawiam, nie zapuszczę sobie pisma czy Biblii, tylko sobie myślę. Ta rozmowa jest wtedy, mam wrażenie, bardziej szczera i bardziej między nami. Ja miałem po tych 7 latach od tego nawrócenia, to jakoś tam funkcjonowałem jeszcze w tym świecie tych młodzieżówek ewangelicznych, a później przyszedł taki rozbrat i to taki dość gwałtowny z tym kościołem, z tą ideą. I poszedłem w ogóle w inną stronę życiowo, gdzieś to wszystko zeszło na dalszy plan. To trwało wiele lat. Pochodzę z rozbitej rodziny, moi rodzice się rozwiedli. Znalazłem się już życiowo w trudnych okolicznościach dosyć. I kiedy po takim znalezieniu się naprawdę na takim zakręcie bardzo poważnym, 10 lat po tym siedziałem na gali miesięcznika Press, jako tam nominowany do tej nagrody, to sobie uświadomiłem, że to był taki moment, że pomyślałem, kurczę, to jest ciężko sobie uświadomić, że to jest wszystko możliwe, tak? Ja później jeszcze jako reporter radiowego pojechałem, bo jeszcze do mnie nie dotarło, że to jest wszystko poza możliwościami moimi czy ludzkimi, a później tak się stało, że jakoś z dnia na dzień w ogóle się okazało, że mam lecieć do Izraela. No i tam poleciałem i tam sobie uświadomiłem, że to jest wszystko naprawdę, tak? I to był ten moment, kiedy stwierdziłem, że co ja robię w ogóle, tak? Że Bóg o mnie nie zapomniał nigdy, że to nie jest tak, że ja mogę sobie uważać to wszystko za martwe, czy głupie, czy naiwne. Ja wiem, jak jest w praktyce, tak? Widzę, jak to wygląda. To znaczy, że mimo masy głupot, które zrobiłem i złych rzeczy różnych, no to te wszystkie słowa piosenek uwielbieniu, które czasem gdzieś tam puszczamy mimo uszu, tak śpiewamy je właśnie nie nasz język, to jednak te wszystkie o tym, że Bóg mnie nigdy nie zostawił, nie zawiódł i że przez całe moje życie, jak sobie na to spojrzę z perspektywy, to On ze mną był i jest dalej, to w tej chwili bardziej świadomie, to jest ta Ewangelia w mojej codzienności, tak? Ewangelia w mojej codzienności to jest też w każdej decyzji, każdego dnia, w tym, co robię, w tym, jak myślę, no to jest przepuszczanie decyzji życiowych, nawet takich dość podstawowych, przez to, co Pan Bóg by sobie pomyślał na ten temat, tak? To jest często bardzo... to powoduje, że rozmawiamy z Bogiem, tak? To też powoduje,
i to było jakimś takim owocem moich przemyśleń, że w momencie, w którym staram się relatywizować coś, co by się Panu Bogu nie podobało, a często staram się to robić, to rozmawiamy z diabłem tak naprawdę, tak? I to jest, czyli każdy grzech, który do nas mówi, to jest rozmowa w pewnym sensie z diabłem, jeśli mówimy, staram się to relatywizować, czyli robię coś złego albo chcę zrobić coś, co wiem, że Panu Bogu się nie będzie podobać, to ta rozmowa, to szukanie argumentów, które złagodzą to jakoś, które pozwolą spojrzeć na to przez inny pryzmat, pod innym kątem, to jest coś złego. To jest coś, co... I teraz w momencie, w którym Bóg jest dla nas ważny, w którym jest On w naszym życiu, w którym uświadamiamy sobie pewnego dnia, że... Tylko to już jest dojrzalsze dużo, to nie jest takie dziecięce. Uświadamiamy sobie, że ta obecność Boża to nie jest nic unikatowego. To jest coś, co jest naturalne, tak? I że nasze postępowanie, nasze działanie i owoce tego działania przede wszystkim, to się właśnie teraz dzieje, tak? Jeżeli mamy tę świadomość i rozumiemy, że to nie tylko nasza modlitwa, to jest rozmowa z Bogiem, ale przede wszystkim to, co robimy, to jest rozmowa z Bogiem i uwielbienie, albo nie, tak? To wtedy to ma sens, to ma wagę i to jest... To w tym chodzi. To jest Ewangelia, która przenika przez nasze życie, tak? I tutaj, jeśli chodzi o opowiadanie o Bogu, no ta historia mojego życia jest taka, że ja sobie myślę czasem, i to mówię, zresztą że ja nie mam możliwości, ja nie mam możliwości nie wierzyć w Boga, nie wierzyć w to, że On mnie kocha, tak? Bo w moim życiu te wszystkie zwroty akcji, które miały miejsce, dla mnie to jest o tyle proste, tak? No bo wszystkie zwroty akcji, no to jest, nie chcę tutaj w jakąś popadać megalomanię, ale myślę, że scenariusz na kilka żyć. I to ile w tym życiu się zmieniło i w jakich różnych miejscach i jak szerokie spektrum jest tych emocji czy postaw, z którymi miałem do czynienia, czy okoliczności, z których Bóg mnie w wierze wyciągał, tak? I to tyle razy, że się wydawało już niemożliwe, tak? Jak ja sobie o tym myślę, to ja każdemu, kto mnie o to pyta, dlaczego wierzysz w Boga, albo dlaczego w ogóle gadasz takie, często pytają głupoty, no ktoś bez szacunku się odnosi do tego i ja wtedy mówię, wiesz co, bo ja nie mogę nie wierzyć w Boga. Bo to nie jest normalne wszystko. Bo to jest grubo powyżej mojego postrzegania, rozumienia, czy świadomości, tak? To jest mój sposób, tak? Opowiedzenie komuś o sobie. To znaczy powiedzenie o tym w taki sposób, wiesz co, ja jak patrzę na historię swojego życia, to ja jest poza moim wyobrażeniem, że mogłoby nie być Pana Boga, tak? Jeśli zastanowić się tak co do zasady nad doktryną chrześcijaństwa jako takiego, tak? No to jest to, co Jezus powiedział, czyli miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. To jest dla mnie, to jest to najistotniejsze, kluczowe i to, co jeżeli zapytać, co w Biblii jest najważniejsze, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Co w doktrynie chrześcijaństwa jest najważniejsze, to jest najważniejsze. Co w relacji z innymi ludźmi jest najważniejsze, to jest najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego. To są różne rzeczy, można się zastanawiać nad tym czy tamtym, jak się ubrać, jak się zachowywać, jak się odzywać, jak dbać o swoje zdrowie, jak dbać o innych ludzi. To wszystko wynika z tej miłości, tak? Dla mnie takim przykładem, strasznie ważnym świadectwem było, nie wiem, czy kojarzycie, był taki człowiek, który się nazywał Piotr Stępniak, niejaki Gepard. To był taki strasznie przestępca, z którym tam 20 lat spędził w więzieniach, dopuścił się wszystkiego, czego można się było dopuścić. I ta historia Piotra Stępniaka to jest w moim życiu coś takiego, co było takie kompletnie nie do uwierzenia, co spowodowało, że ja w ogóle usiadłem z wrażenia, tak? To było takie, kiedy czasem Pan Bóg nas tak sadza. Usiądź sobie, pomyśl chwilę, nie? I to była taka historia przemiany w człowieku. Ja zawsze myślałem tak stereotypowo, że tego typu ludzie nie są w stanie się, to już się nie da nic zrobić, nie? Da się. Zresztą to on później w swoim świadectwie mówił, że jak sam już działa ewangelizacyjnie, ten straszny przestępca już nawrócony, mówi, że zobaczył jakiegoś faceta i pomyślał,
ciężki kaliber, ale Pan Bóg lubi ciężkie kalibry, tak? I to była ta opowieść jego i to mi to utkwiło strasznie. Także to nie ma tak, że się nie da z kimś tam. W przypadku tego Stępniaka ta historia nawrócenia była tak niesamowita, no bo on na spacerniaku więziennym wyszedł jakiś tam człowiek i po prostu, który był w wspólnocie zielonoświątkowej w tym więzieniu i powiedział mu tylko 3 słowa. Jezus cię kocha. Na co tamten go zaczął bić tak mocno, że prawie go zabił. Ale później wrócił do celi więziennej i no i leżał i cały czas słyszał te słowa, tak? Ta historia jest dla mnie bardzo ważna, także przepraszam za wzruszenie, ale i on mówi, to było dla mnie takie ważne, bo mnie nigdy nikt nie kochał. Nigdy, nikt. I to było, to jest, to często są ludzie, których nigdy nikt nie kochał, tak? I oni nie wiedzą, że jest ktoś taki, kto ich kocha. I to jest, myślę, z tego względu, jeśli się im to uświadomi, jeśli się im to zrozumie, jeśli się poprosi Boga, Panie Boże, oni potrzebują twojej miłości, tak?